Witajcie kochani. Dzisiaj przygotowałam dla Was pierwszy na moim kanale haul technologiczny, a w zasadzie haul technologiczny połączony z AGD, w którym opowiem Wam o wszystkich rzeczach tego typu, które kupiłam na przestrzeni ostatnich 2-3 miesięcy. A w związku z tym, że jest tego trochę, pozwólcie, że od razu przejdę do meritum. Zacznę od iPhone'a. Telefonu, który każda szanująca się blogerka i youtuberka powinna mieć. Telefon to jest moje podstawowe narzędzie pracy, jestem od telefonu uzależniona i pewnie większość z Was już doskonale wie, że ja uwielbiam sprzęt marki Apple. Mam wiele produktów tej marki, wspominałam Wam o tym kilka razy co najmniej. Jestem z nich bardzo zadowolona, nie zamieniłabym tego sprzętu na żaden inny. I jeżeli chodzi o ten iPhone, to jest już mój, słuchajcie, 4. albo 5, nie pamiętam dokładnie, także od paru dobrych lat używam telefonów tej marki. I ten, który nabyłam ostatnio, to jest najnowszy model, czyli iPhone 7 Plus. On jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych. Ja wybrałam oczywiście z uwagi na moje nazwisko kolor złoty. I ten telefon oczywiście pasuje mi do mojej ładowarki, którą mam na półce przy swoim łóżku w sypialni. Wspominałam Wam kiedyś o tym. I co takiego podoba mi się w tym iPhone'ie, to, że robi lepsze zdjęcia niż poprzednie modele. Ma większą baterię, w związku z tym ona też dłużej trzyma, mówiąc kolokwialnie. Telefon jest oczywiście duży i to jest coś, co wyróżnia go na tle innych modeli, które posiadałam wcześniej. I to ma swoje plusy i minusy. Na pewno jest to, słuchajcie, problematyczne o tyle, że ten telefon nie mieści się praktycznie w żadnej kieszeni. Ani w spodniach, ani w moich płaszczach, ani nigdzie indziej. Z drugiej strony ja, jako że jestem youtuberką, korzystam z telefonu non-stop, także w sumie nie chowam go nigdzie, nie potrzebuję miejsca do przechowywania, noszę go ciągle w dłoni tak naprawdę, ale dla osób, które nie korzystają tak często z telefonu jak ja, może to być jakiś minus. Tak czy inaczej jestem z tego zakupu zadowolona. Może wspomnę jeszcze o tym, że to jest wersja 128 GB. I ja za niego zapłaciłam, słuchajcie, tutaj sobie zanotowałam, dokładnie 4479 zł, tyle ten telefon kosztuje. Oczywiście polecam Wam ten zakup, ponieważ tak jak powiedziałam, używam tych telefonów od kilku dobrych lat i naprawdę jestem z nich zadowolona. Kolejną rzeczą, o której chciałabym Wam opowiedzieć, jest laptop. Wspominałam o nim w którymś z vlogów, nie pokazując go Wam wtedy jeszcze. Natomiast mam tutaj na myśli laptop oczywiście marki Apple, jak żeby inaczej. I to jest, słuchajcie, MacBook Pro, ten najnowszy model, ponieważ ja do tej pory, słuchajcie, miałam MacBooki Airy. Z uwagi na to, że były lekkie, cienkie i można je było nosić w torebce, a kobiety na takie rzeczy zwracają uwagę. I też próbowałam się doliczyć, ile tak naprawdę modeli już miałam, bo od kilku lat używam laptopów tej marki i wydaje mi się, że miałam już chyba 3 albo 4 MacBooki Airy i do tej pory nie nagrywałam tylu filmów, ile nagrywam teraz. I słuchajcie, to się stało dla mnie problematyczne, ponieważ im więcej filmów zaczęłam nagrywać i w im większej i w im lepszej jakości, tym dłużej trwało na przykład renderowanie takiego filmu. Ci z Was, którzy obserwują mnie na Snapie, wiedzą, że na przykład renderowanie 20-minutowego filmu zajmowało mi godzinę, czyli godzinę musiałam czekać, aż to się wszystko, słuchajcie, przetransportuje, że tak powiem, na biurko, pulpit, żeby potem móc to wrzucić na YouTube. Więc to zajmowało bardzo dużo czasu i też miałam problem z edycją filmu. Zatrzymywały mi się ciągle znaczniki na filmach, nie mogłam ich dokładnie wyedytować. Bardzo mnie to irytowało, słuchajcie. I pamięć i karta graficzna nie wyrabiały w moim MacBooku i tak jak nie mam do zarzucenia nic, jeżeli chodzi o sprzęt marki Apple, mam tutaj na myśli laptopy, tak po prostu w momencie, kiedy zaczęłam nagrywać dużo filmów na YouTubie, takie kwestie zaczęły być problematyczne, więc musiałam się zaopatrzyć w pierwszy w moim życiu MacBook Pro i idealną okazją ku temu stało się to po prostu, że ukazały się na rynku nowe modele.
Jeżeli chodzi o ten model, który ja mam, to on jest w dwóch wersjach, 13 i 15-calowej. I ja kupiłam model ten większy, czyli 15-calowy. I on jest też dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych, jasno-szarym i ciemno-szarym. Mój, jak widzicie, mam nadzieję, że to będzie widać, jest w kolorze ciemno-szarym. Oczywiście żałuję, że nie było złotego, ponieważ gdyby był złoty kolor, to na pewno bym Wam teraz pokazywała złoty. Ale mam nadzieję, że w przyszłości się pojawia. Jak się pojawi, to wtedy sobie wymienię. Więc to jest taki mały mankament, że musiałam właśnie wybrać ten. Tego MacBooka można skonfigurować, czyli można sobie go spersonalizować tak, żeby miał, nie wiem, lepszą pamięć czy kartę graficzną. Karta graficzna była dla mnie kluczowa ze względu właśnie na filmy. W związku z tym zdecydowałam się na to, żeby spersonalizować sobie tego MacBooka i on ma lepszą kartę graficzną, za którą oczywiście musiałam dodatkowo zapłacić kilkaset złotych i to też spowodowało, że musiałam na tego laptopa czekać około 2 tygodni. Natomiast jeżeli chodzi o cenę tego laptopa, to słuchajcie, on kosztuje normalnie 14 789 zł, dokładnie taka jest jego cena. Plus oczywiście kilkaset złotych w moim przypadku za tę lepszą kartę graficzną. I teraz tak, ja używam tego laptopa już od jakiegoś czasu. I muszę Wam powiedzieć, że jestem niesamowicie z niego zadowolona. Jest ogromna różnica, poczułam ogromną różnicę w momencie, kiedy się przesiadłam właśnie z mojego starego MacBooka Aira na MacBooka Pro i teraz renderowanie 20-minutowego filmu nie zajmuje mi już godzinę, a raczej nie mi, tylko laptopowi, tylko 5 minut, słuchajcie, także to jest niesamowita oszczędność czasu, czuję się z tym rewelacyjnie, także jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego zakupu. Uważam, że każda osoba której zależy na dobrych jakościowo filmach, to może mieć dobry sprzęt, powinna właśnie kupić sobie taki laptop, ponieważ komfort pracy jest niesamowity. Wy wiecie też, że ja sprzedałam swojego starego MacBooka Aira za pośrednictwem Snapa w 5 minut. Także wiem, że nie tylko ja jestem fanką sprzętu tej marki, ale również wiele innych osób. Także oczywiście gorąco Wam polecam ten laptop, chyba że nie wiem, nie nagrywacie filmów na przykład i jesteście kobietami, bo ogląda mnie dużo kobiet i potrzebujecie po prostu laptopu do pracy, to wtedy Wam oczywiście o wiele bardziej polecam MacBooka Aira. Pozwólcie, że nie będę się tutaj rozwodzić nad tym, jakie funkcje ma ten laptop, co tutaj dodano, a co odjęto, dlatego że uważam, że jeżeli będziecie zainteresowani tego typu materiałem, to ja po prostu zrobię dla Was odrębną recenzję tego laptopa i wtedy dokładnie Wam pokażę, co takiego najbardziej w tym laptopie mi się podoba. Czasami pokazuję na Snapie takie rzeczy. Natomiast w tym momencie gorąco Was proszę, jeśli macie ochotę na taką recenzję dedykowaną właśnie tego produktu w moim wykonaniu, to dajcie mi proszę znać w komentarzach. Przy czym od razu zaznaczam, że to też nie będzie recenzja z perspektywy osoby, która jest jakimś freakiem informatycznym czy geekiem, tylko z perspektywy kobiety. Więc moje drogie Panie, jeśli jesteście ciekawe mojego zdania na temat tego sprzętu, to zachęcam do zamieszczania komentarzy. Korzystając z okazji muszę Wam też wspomnieć o tym, że postanowiłam zaopatrzyć się również w nowe, lepsze oprogramowanie do obróbki filmów. Mam tutaj na myśli najnowszą wersję programu Final Cut Pro i powiem Wam, że robię to po to, żeby znowu moje filmy były lepsze jakościowo i ładniejsze. Ja do tej pory posługiwałam się programem iMovie, w nim obrabiałam swoje filmy i byłam z niego bardzo zadowolona. To jest program, który jest bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze i każdy, największy nawet laik jest sobie w stanie z nim poradzić, szybko się go nauczyć. Natomiast tak jak powiedziałam, cały czas staram się rozwijać, w związku z tym logicznym było, że prędzej czy później będę musiała się zaopatrzyć w to oprogramowanie i ja za to oprogramowanie zapłaciłam 1249 zł. Poza laptopem zaopatrzyłam się również w klawiaturę, trackpad, czyli gładzik i ostatnia rzecz, słuchajcie, myszka. Wszystkie te 3 rzeczy są bezprzewodowe i teraz jeżeli chodzi o ich cenę, to klawiatura kosztuje około 500 zł, trackpad, czyli ten gładzik około 600 zł i jeszcze myszka kolejnych 400 zł. I teraz tak, to co muszę Wam powiedzieć, co jest bardzo ciekawe i ważne zarazem, to tak jak już wspomniałam, te 3 rzeczy są bezprzewodowe,
czyli są na baterie, które po jakimś czasie wiadomo, że się rozładuje. Więc jak się rozładuje, trzeba będzie te sprzęty naładować. Można to robić też w międzyczasie, ale żeby to zrobić, to trzeba sobie kupić specjalny kabel, który ja oczywiście nabyłam. I to jest bardzo fajne rozwiązanie, słuchajcie, bo możemy podłączyć zarówno klawiaturę, jak i trackpad do laptopa i to laptop może nam ładować te dwa sprzęty i one mogą się ładować w momencie, kiedy z nich korzystamy. I to jest, uważam, świetne rozwiązanie. Widzę tutaj jeden mały minus. Żeby naładować myszkę, trzeba kabel umieścić pod spodem, co wyklucza korzystanie z niej w trakcie ładowania. Uważam, że to jest nieprzemyślane i zakładam, że prędzej czy później to wejście na ten kabel zostanie umieszczone gdzieś tutaj na górze, tak powinno być, żeby to było po prostu wygodne. Bo teraz w momencie, kiedy myszka się ładuje, jest to problematyczne. Mam jeszcze inny problem z tą myszką, ale on raczej nie wynika z budowy myszki, tylko po prostu ja z niej aktualnie nie korzystam, dlatego że nie mam podkładki pod myszkę. Zamówiłam sobie tak naprawdę dzisiaj w kształcie jabłka. Ciekawe dlaczego. Myślę, że pokażę Wam w swoim czasie. Natomiast czekam na tę podkładkę i wtedy będę mogła spokojnie sobie korzystać z tej właśnie myszki. W tym miejscu koniecznie muszę Wam wspomnieć o tym, że w najnowszym modelu MacBooka Pro, tym, który ja kupiłam, zastosowano nowość w postaci portów USB-C. Do tej pory korzystaliśmy głównie z USB, które wygląda w ten sposób, a USB-C dla porównania wygląda tak. Także widzicie, że jest mniejsze. To ma oczywiście swoje plusy i minusy. Podstawowym plusem jest to, że te nowe USB-C zajmuje mniej miejsca. I to umożliwiło stworzenie takiego MacBooka Pro, który będzie cieńszy i lżejszy zarazem. I to jest naprawdę bardzo duży plus, ale ma to też swoje minusy. W związku z tym, że to nie jest standard na razie jeszcze, to jakby byłam zmuszona do tego, żeby kupić sobie przejściówkę na przykład do drukarki, czyli de facto ponieść dodatkowy koszt. Także mam tutaj taką specjalną przejściówkę, do której mieści się ten kabelek właśnie. Czekajcie. O, i dzięki temu mogę korzystać z drukarki. Bez tej przejściówki byłoby to niemożliwe. Także to jest taki mały minus. Co jeszcze kupiłam sobie do tego laptopa? Czytnik kart SD, który wygląda w ten sposób. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja, jako że kręcę filmy i robię zdjęcia, muszę jakoś sprawić, to znaczy przetransportować z karty te wszystkie rzeczy do laptopa. I tutaj nie ma, słuchajcie, takiego portu, więc musiałam zaopatrzyć się właśnie w taki specjalny czytnik kart SD, który mi to umożliwił i znowu to był dodatkowy koszt. Ten czytnik kosztował, z tego co pamiętam, 169 zł. Także kupując tego nowego MacBooka, miejcie na uwadze to, że będziecie musieli dokupić sobie jakieś dodatkowe elementy. Poza sprzętem marki Apple kupiłam również monitor. Monitor marki LG, jego dokładna nazwa to LG Ultrafine 5K, który to powstał we współpracy z marką Apple, ponieważ dla tych z Was, którzy nie wiedzą, Apple jakiś czas temu wycofał się z produkcji monitorów, nad czym osobiście ubolewam, ponieważ gdyby to się nie stało, zaopatrzyłabym się właśnie w monitor marki Apple. Ale w związku z zaistniałą sytuacją zostałam zmuszona do tego, żeby zaopatrzyć się właśnie w monitor marki LG. I tak jak wspomniałam, to jest monitor 5K, w którym jakość obrazu jest o wiele lepsza niż Full HD, także wszystko bardzo wyraźnie widzę. Ten obraz jest naprawdę świetnie jakościowo, wszystko jest na nim niesamowicie ostre i ja potrzebowałam takiego monitora, ponieważ przy nim lepiej mi się po prostu pracuje, także podłączam go sobie do laptopa i w momencie, kiedy obrabiam zdjęcia albo filmy, to jest mi po prostu tak wygodniej pracować. Ten monitor jest dostępny w dwóch wersjach, mniejszej i większej. Ja mam tę większą, 27-calową i to, co mi się w nim bardzo podoba, to to, że za pomocą jednego kabla tak naprawdę mogę po pierwsze przesłać z mojego laptopa obraz do tego ekranu, a po drugie mogę też za pomocą tego samego kabla ładować sobie swojego laptopa. Uważam, że to jest niesamowity plus, także polecam Wam takie rozwiązanie, jeśli na co dzień oczywiście zajmujecie się obróbką filmów i zdjęć. Polecam ten monitor i on kosztuje, słuchajcie, 4489 zł. Ostatnią rzeczą, w którą postanowiłam zainwestować w kontekście mojej działalności w sieci,
jest ten oto slider marki Manfrotto. Tej samej marki, której kupiłam sobie statyw, z którego korzystam. Jestem z niego bardzo zadowolona, a statyw pokazywałam w którymś z vlogów. Także zaopatrzyłam się, słuchajcie, w slider z głowicą, bo to ważne. I może pozwólcie, że nie będę tutaj Wam za bardzo opowiadać o tym sprzęcie, ponieważ zakładam, że niewiele osób byłoby tym zainteresowanych. Natomiast powiem Wam może, dlaczego to kupiłam i czemu to ma służyć. Najogólniej rzecz ujmując temu, żeby przebitki, które zobaczycie w dzisiejszym filmie, były ładne, żeby Wam się podobały, żeby ten obraz był ładny, zbliżenia, żeby dobrze wyglądały i żeby przede wszystkim tworzyło to jedną spójną całość. Także po to kupiłam właśnie ten slider i on razem z głowicą kosztował około 2200 zł. Jak na perfekcyjną panią domu przystało, zaopatrzyłam się również w bardzo dobry jakościowo sprzęt AGD i koniecznie muszę Wam dzisiaj opowiedzieć o dwóch odkurzaczach marki Dyson. Dyson, brytyjskiej marki, która jest na rynku od kilkudziesięciu lat i która jako pierwsza wprowadziła na rynek odkurzacze bezworkowe i takie właśnie odkurzacze produkuje. I słuchajcie, moim zdaniem nie ma na rynku lepszych jakościowo odkurzaczy niż te marki Dyson. Także jeśli szukacie świetnych jakościowo odkurzaczy, to gorąco polecam Wam tę markę. Ja ją odkryłam kilka lat temu, kupując właśnie jeden z odkurzaczy. Później sprzedałam go jednej z moich obserwatorek na Snapie, która jest z niego zadowolona. Pozdrawiam Cię serdecznie, jeśli oglądasz ten materiał. I postanowiłam zmienić swój stary odkurzacz na nowszy model z uwagi na to, że mam zwierzyniec, 2 koty i psa. W związku z tym mam też bardzo dużo sierści i najpierw kupiłam taki normalny, że tak powiem, odkurzacz, który się nazywa Big Ball Animal Pro. I dlatego Animal Pro, ponieważ on ma różne, słuchajcie, końcówki. Nie pokażę Wam tutaj wszystkich, ale tak to mniej więcej wygląda. Są końcówki zarówno do dywanów, jak i tapicerek, do usuwania pajęczyn, brudów, trudno dostępnych zakamarkach itd., itd. Tych końcówek jest kilka. I dlaczego ja tak bardzo lubię te odkurzacze? Ponieważ to są, słuchajcie, moim zdaniem najmocniejsze, najsilniejsze odkurzacze, które mają największą siłę przyciągania kurzu. Sprawdzają się, słuchajcie, rewelacyjnie. Ta końcówka też do zbierania sierści z mebli też bardzo dobrze się sprawdza. Jedynym mankamentem, dla mnie mankamentem tych odkurzaczy jest to, że one mają taki trochę kosmiczny wygląd, który nie do końca mi odpowiada, ale to nie wygląd jest w przypadku tego sprzętu dla mnie najważniejszy, a jego działanie i funkcjonalność. I dlatego uważam, słuchajcie, że jest rewelacyjny. Także gorąco Wam polecam ten model, który ja mam, przeznaczony dla posiadaczy zwierzaczków, ale też polecam Wam drugi model, który nabyłam niedawno, który służy do usuwania takiego brudu i kurzu na co dzień. Jest to odkurzacz bezprzewodowy, który wygląda w ten sposób. Jak widzicie, ma tutaj kosmiczny wygląd, o którym Wam już wcześniej wspominałam. I do niego też są różne końcówki. Muszę sobie tutaj odłożyć, nie wiem, czy to będzie widać. O. Ale to, co chciałam Wam powiedzieć, to to, że ja kupiłam dlatego ten odkurzacz, ponieważ potrzebowałam czegoś do szybkiego usuwania na przykład żwirku, który mi rozsypie Aston, albo koty w momencie, kiedy korzystają z kuwety, albo kiedy pies wraca ze spaceru i jest w jakimś wybranym miejscu dużo piasku. Także do takiego szybkiego usuwania właśnie brudu ten odkurzacz sprawdza się idealnie. Także korzystam sobie z tych dwóch. Cylindryczny na kabel jest idealny do takiego generalnego sprzątania. Natomiast ten właśnie bezprzewodowy idealny do takiego sprzątania na co dzień. Także polecam Wam oczywiście oba modele. Każdy z nich kosztuje około 2500 zł, w zależności oczywiście od tego, gdzie kupujecie taki odkurzacz. I jeszcze jedna rzecz. Myślę, że taką najlepszą rekomendacją tych odkurzaczy jest opinia pań sprzątających, w sensie, które przychodzą do mnie sprzątać mieszkanie, ponieważ wszystkie bardzo sobie ten sprzęt chwalą, a myślę, że takie osoby, opinia takich osób jest bardzo wartościowa, dlatego że te panie sprzątają w różnych mieszkaniach i używają różnego sprzętu, w związku z czym mają o wiele lepsze porównanie.
Więc jeżeli one mi mówią, że to jest świetny sprzęt, to jakby uważam, że tym należy się też sugerować. Także cieszę się, że robiąc research i kupując te właśnie odkurzacze, znalazłam właśnie dobry jakościowo sprzęt. Gorąco polecam Wam go raz jeszcze. I ostatnia rzecz, o której chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, to jest, uwaga, uwaga, czajnik włoskiej marki DeLonghi, która specjalizuje się w produkowaniu tego typu rzeczy. I to jest już mój drugi czajnik tej marki. Tym razem zdecydowałam się na model z regulacją temperatury. Także to jest idealne rozwiązanie dla osób, które na przykład piją określony rodzaj herbaty, którą trzeba parzyć w odpowiedniej temperaturze. Także mamy tutaj od 75 stopni możliwość regulacji do 100 stopni. I jak widzicie, ten czajnik wygląda tak bardzo nowocześnie. On jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych. Ja zdecydowałam się na taką brązowo-szarą. Jestem z tego modelu, jak i poprzedniego, byłam zadowolona. Także to jest kolejna marka, na którą moim zdaniem warto zwrócić uwagę. I cena tego czajnika to około 600 zł. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle. Starałam się streszczać jak tylko mogłam. Mam nadzieję, że ten film nie będzie zbyt długi. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, czy słyszeliście, czy znacie któryś z tych sprzętów, o których wspominałam w tym filmie. Być może któryś z nich posiadacie i już macie wyrobioną opinię na jego temat. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Interesuje mnie również, czy ten haul sam w sobie Wam się podobał. To było coś innego na moim kanale, coś czego jeszcze nie robiłam. Jeśli macie jakieś uwagi, na przykład czegoś Wam zabrakło w tym filmie albo czegoś było za dużo, też dajcie mi znać w komentarzach. Oczywiście mogę zrobić recenzję dedykowaną jakiegoś konkretnego produktu, jeśli macie na to ochotę, tylko też znowu liczę na informacje od Was. Jeśli interesuje Was, nie wiem, recenzja laptopa czy odkurzacza, to musicie mnie o tym poinformować, żebym wiedziała po prostu, czy jest sens realizować taki materiał. Przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie jak zwykle dokładną listę wszystkich rzeczy, o których Wam dzisiaj wspominałam, razem z ich cenami i linkami do sklepów, w których można je kupić, a możecie je naprawdę kupować w ciemno, ponieważ wszystko, co polecam, to są rzeczy, które kupiłam za własne pieniądze. Żadnej z nich nie dostałam. Zanim je kupiłam, zrobiłam naprawdę dogłębny research, bo zawsze tak robię. Kupuję wyłącznie dobre jakościowo rzeczy, więc jeżeli o czymś Wam mówię, to znaczy, że to się u mnie sprawdza i już tego od jakiegoś czasu używam. Także możecie kupować, mówiąc kolokwialnie, w ciemno. Oczywiście w opisie pod filmem znajdziecie również linki do wszystkich mediów społecznościowych, w których jestem obecna, ze szczególnym uwzględnieniem Instagrama i Snapa. Listę kosmetyków, za pomocą których wykonałam dzisiejszy makijaż, tego co mam dzisiaj na sobie, razem z linkami do sklepów, w których można te rzeczy kupić. Tymczasem zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i klikania kciuków w górę, jeśli film Wam się podobał. Dziękuję Wam za uwagę i poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmiku.